Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tokenie Kanga Exchange. Token o tickerze KNG. Został on stworzony przez polskich przedsiębiorców i jest tokenem użytkowym na giełdzie Kanga Exchange. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie jest to materiał sponsorowany. Informacja u góry jest dlatego, że w opisie mojego profilu znajdują się linki afiliacyjne i dlatego każdy mój filmik oznaczam jako materiał sponsorowany. Natomiast moją motywacją do zrobienia filmiku o tokenie KNG jest, aby wspierać polskie projekty, które mają unikatowe rozwiązania na arenie międzynarodowej, a moim zdaniem token KNG takim jest. Dlatego nie przedłużając, jeżeli jesteście zainteresowani tokenomią KNG, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Wchodząc na CoinGecko mamy informację, że Kanga Exchange token jest warty $2,73. Max supply, czyli maksymalna podaż, jest to 21 milionów tokenów, tak samo jak Bitcoin. Łączne zapasy, czyli total supply, również 21 milionów. Jeżeli chodzi o circulating supply, czyli ilość dostępną na rynku, niestety nie mamy takiej informacji. Zjeżdżając niżej mamy informację, że maksymalna cena tokena była to $10 około, co oznacza, że jeżeli token wróciłby do swojego ATH, urósłby ponad 3-krotnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, token Kanga jest tokenem użytkowym na giełdzie Kanga Exchange. Nie pokazuję Wam strony tokena KNG na CoinMarketCapie, ponieważ tam nie ma tokena z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Twórcy projektu mówią, że nie mogą się dogadać z CoinMarketCapem. Przypominam, że CoinMarketCap należy aktualnie do Binance'a i na CoinMarketCapie również nie znajdziemy rzetelnych informacji o TAO czy innych projektach. Nie wiem dlaczego, czy jest to w interesie Binance'a, czy nie. Nie mi to oceniać, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, dlaczego pokazuję tylko CoinGecko, jeżeli chodzi o token KNG. Jeżeli mówimy już o tokenie KNG, to musimy mówić o giełdzie Kanga. I według CoinGecko jest ona na 65. miejscu. I jeżeli wejdziemy sobie na stronę giełdy, mamy informację, że według CoinGecko zaufanie jest tu na poziomie 6 punktów na 10. Mamy informację o wysokości wolumenu z ostatnich 24 godzin. Jest to ponad 14,5 miliona dolarów. Mamy wyszczególnione wszystkie pary. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowym sprawdzeniem wolumenów, zapraszam do zapoznania się z informacjami na tej stronie. My natomiast przejdziemy na stronę giełdy kanga.exchange i jak widzimy mamy tutaj mnóstwo informacji. U samej góry strony mamy informacje o samej giełdzie, mamy informacje o Kanga Localsach, o kantorach Kangi, możemy znaleźć kantor, mamy informacje o programach, o fundacji. Kanga stworzyła Kanga University. Jest to online'owa platforma, na której możemy pozyskiwać darmowo wiedzę na temat kryptowalut i blockchaina. Różne poziomy, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Mamy bloga, mamy Kanga Pay, czyli możliwość wdrożenia płatności kryptowalutami w sklepach stacjonarnych, w spożywczakach, w siłowniach, pizzeriach, restauracjach i wielu innych. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie się zapoznać. Mamy GoCash, czyli firma, z którą Kanga współpracuje. Mamy sklep Kangi, gdzie możemy kupić ich kubki, koszulki i inne rzeczy. Mamy również dwie gry, możemy sobie kliknąć. Mamy Kangaman, jest to odmiana Pacmana, jest także Kanga Rocket. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. My wrócimy jeszcze na główną stronę, gdzie mamy informację o tym, że Kanga ma ponad 800 punktów wymiany, ponad 200 000 operacji wymiany gotówki. Kanga stacjonuje w ponad 14 krajach i posiada ponad 250 par walutowych. Możemy sprawdzić aktualność. Jeżeli ktoś chce się zalogować, mamy przycisk zaloguj. Jeżeli jeszcze nie macie konta, możecie oczywiście zarejestrować się. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, możecie zrobić to z mojego linku afiliacyjnego, który znajdzie się w opisie mojego kanału na YouTube. Jednak co chciałbym, żebyście wiedzieli, to fakt, że są oni zarejestrowani w Belize i najprawdopodobniej jest to związane ze sprawami podatkowymi. Założyciele giełdy nie tłumaczą się, dlaczego tak to jest rozwiązane. Oni mają tak naprawdę kilka spółek i chcę, abyście byli tego świadomi i za to właśnie KNF oskarżył kiedyś Kangę, że firma wprowadza
celowo klientów swoich w błąd, nazywając się polską giełdą, a tak naprawdę giełda jest stworzona przez Polaków, a zarejestrowana jest w Belize. I oto był cały szum. Na samym końcu pokażę Wam informacje odnośnie tej sprawy, która jeszcze do końca nie jest rozwiązana. My natomiast przejdźmy dalej. Ja mam pootwierane zakładki Kanga Kantor, Kanga Exchange, czyli giełda, Kanga Launchpad, czyli miejsce na Kandze, gdzie jeżeli powstaje nowy projekt i chce być listowany na Kandze, może wystartować i przez co użytkownicy Kangi mają pierwszeństwo do zakupów tokenu projektu, który dopiero startuje, czyli otrzymujemy możliwość posiadania tych tokenów jako pierwsi. Inne giełdy też stosują takie launchpady, także nie jest to nic nowego, natomiast na Kandze też to jest. Mamy merge, czyli ten sklep kangowy. Nie będę tego wszystkiego omawiać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. My przejdziemy do tokenomii tokena KNG. Dlaczego? Ponieważ w grudniu była aktualizacja tokenomii, która moim zdaniem i tak już na samym początku była dobra, a teraz jak ją zupdate'owali jest jeszcze lepsza. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że na rynku ogólnie znajduje się 21 milionów tokenów i jeżeli Ty kupisz token KNG, to możesz go zastejkować, czyli przekazać na utrzymanie tej sieci i na potwierdzanie transakcji. I każdego dnia, gdy giełda funkcjonuje, to za każdą transakcję pobiera opłaty. I te opłaty, koniec końców, są przekonwertowywane do tokena KNG. Czyli jeżeli Ty za omega złotówki kupujesz bitcoina na Kandze, to prowizja, która jest pobierana za tą transakcję, nie trafia do giełdy, tylko za tą prowizję skupowany jest token KNG z rynku. W ciągu całego dnia kumulują się wszystkie opłaty transakcyjne. Na sam koniec dnia skupowany jest token za wszystkie prowizje, które zostały zebrane. I ta ilość tokenów KNG, która została zakupiona za prowizje dzienne, zostaje rozdystrybuowana po wszystkich użytkownikach, którzy stejkują tokeny KNG. Stejkującym może być każdy, na przykład ja mam swoje tokeny KNG wrzucone na pool stakingowy. Codziennie otrzymuję odpowiedni procent KNG, które zostały skupione z rynku przez giełdę za prowizje, które wygenerowała giełda. Czyli my tak naprawdę, posiadając tokeny KNG i je stejkując, otrzymujemy część zysków, które wypracowała giełda. Tokenomia stakingu została tak rozbudowana, że im dłużej stejkujesz token KNG, tym procentowo zwiększa się Twój udział w nagrodzie, którą otrzymujesz za ten staking. I to jest tak naprawdę motywacja, aby jak najdłużej stejkować tokeny KNG, ponieważ im dłużej stejkujemy, tym większą procentową nagrodę otrzymujemy, a w momencie odstejkowania do tej pory było tak, że traciliśmy cały bonus i zaczynaliśmy od początku, czyli od małego procenta, który codziennie nam rósł. Z tokenomią 2.0 się to zmieniło, zaraz do tego przejdziemy, natomiast mam nadzieję, że rozumiesz fakt, że te tokeny cały czas krążą, a giełda nie zarabia na tym, że bierze prowizję z każdej transakcji, tylko giełda zarabia na tym, że również ma na staking wrzucone bardzo dużo tokenów KNG, nie do końca wiemy ile, i oni również codziennie otrzymują wynagrodzenie za to, że są stejkującymi i że wspierają ekosystem tokena KNG. Jeżeli czegokolwiek nie rozumiesz, zadaj pytanie w komentarzu, natomiast my lecimy dalej. Przejdźmy już do samej tokenomii KNG 2.0. Mamy tutaj artykuł, który wszystko podsumowuje. Ja podeprzę się tabelką, którą przygotował zespół i mamy tutaj roadmapę na przyszły rok, czyli 2024. Jest rozpisana na wszystkie 4 kwartały. I jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, mamy informację, że włączanie tego autobonusu, czyli tego procentowego wzrostu nagrody, które otrzymujemy na staking, włączenie tego bonusu jest możliwe dopiero w momencie, gdy stakujemy minimum 100 tokenów KNG. Wypłata ze stakingu nie anuluje całkowicie bonusu, tylko zmniejsza go o połowę. I co więcej, ten autobonus nie jest zwiększany codziennie o taką samą pulę, ponieważ ten autobonus od teraz będzie podlegał halvingowi i co 200 dni ten autobonus będzie zmniejszany. Na początku będzie to 0,5% dziennie, potem 0,25% i tak co kolejne 200 dni będzie o połowę zmniejszany. Jeżeli chodzi o token KNG w drugim kwartale 2023, są plany, aby listować go na innych scentralizowanych giełdach.
Dodatkowo, jeżeli będziemy posiadać token KNG, będziemy mogli obniżać opłaty transakcyjne za operacje na Kanga Exchange i obniżka będzie wynosić 25%. Dodatkowo twórcy myślą o stworzeniu opcji Kanga VIP. Do końca nie wiemy, o co chodzi, ale będą to jakieś dodatkowe bonusy dla posiadaczy określonej ilości tokenów KNG. A na samym końcu 2024 roku zespół planuje spalić 1 000 000 tokenów KNG. Palenie już się odbywało, dlatego tych tokenów na pewno jest mniej w obiegu niż 21 milionów. Natomiast jeżeli spalą 1 000 000 tokenów, no to total supply będzie maksymalnie wynosić 20 milionów. A jak wiemy, zmniejszenie podaży czegoś na rynku w teorii powoduje wzrost ceny i jeżeli popyt utrzymuje się na takim samym poziomie, a jeżeli jeszcze popyt się zwiększa, to cena danego aktywa powinna wzrastać. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, mamy program afiliacyjny, nowe typy zleceń, czyli stop loss i śledzenie stop lossa, mamy off-ramping karty prepaid, ma pojawić się karta, na którą będziemy mogli przesyłać kryptowaluty, które posiadamy na Kanga Exchange i za pomocą plastiku będziemy mogli płacić tymi środkami. Pozwolicie, że nie będę tego dokładnie wszystkiego omawiać, natomiast chciałbym też, żebyście wiedzieli, że w trzecim kwartale jest planowane wprowadzenie dźwigni, co może faktycznie zwiększyć wolumen na tej giełdzie. W czwartym kwartale 2024 ma być Launchpad 2.0, czyli jakaś nowa wersja wprowadzania świeżych projektów na Kanga Exchange. Jeżeli chodzi o blockchainy, Kanga chce połączyć się z Tronem, Solaną, Polkadotem, Base'em. Macie tutaj wszystkie wyszczególnione. Na co ja chciałem zwrócić uwagę, że Kanga Exchange ma swój własny software house. Oni nie korzystają z usług zewnętrznych, co jest mega dużym plusem, jeżeli chodzi o giełdę i nie ma możliwości, że firma zewnętrzna powie im nagle, że mają klienta, który płaci więcej pieniędzy i ich zlecenia muszą poczekać, dlatego poprawki wprowadzane na giełdę będą realizowane z większymi opóźnieniami. Nie, Kanga ma swój własny software house i co więcej, oni każdy blockchain podłączają poprzez własne narzędzia napisane przez ich programistów, co jest mega dużym plusem, jak na cały rynek kryptowalut globalnie, a przypominam, że jest to polski zespół, który wyróżnia się pod tym względem globalnie. Dodatkowo jest planowana ekspansja na cały świat. Kwadrans z Kangą jest to YouTube'owo-śniadaniowa telewizja poranna w każdy wtorek o 9:30 chyba mają i mówią o najważniejszych wydarzeniach ze świata kryptowalut. Są różne ciekawostki, informacje, co dzieje się na giełdzie. Polecam, na razie jest to po polsku, chcą mówić po angielsku. I na samym końcu mamy też informację o tym, że Kanga planuje prowadzić swój własny blockchain, który ma być upubliczniony, czyli ma być oddany w ręce wszystkich zwolenników i entuzjastów Kangi, a nie będzie centralnie przez nich zarządzany. Przejdźmy dalej, mamy informacje o zespole, mamy pana Sławka Zawadzkiego, Łukasza Żeligowskiego, czyli programistę, który czuwa nad wprowadzaniem nowych blockchainów na giełdę Kanga i mamy pana Kamila Żyndę. Jest informacja, że jeszcze 60 osób, trochę to słabe, ponieważ mogliby napisać jeszcze 3000 osób i też nie moglibyśmy tego do końca sprawdzić. Jak wejdziemy na LinkedIna, to jak najbardziej mamy profile wszystkich trzech panów i widzimy, że pan Sławek ma styczność ze startupami od 15 lat. Mamy informację, że wcześniej również bywał CEO, był prezesem zarządu, także ma on doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Podobnie pan Łukasz Żeligowski, z tym, że jest on programistą, możemy sobie wszystko sprawdzić. Jest również pan Kamil Żynda, specjalista blockchain marketing. Co mnie rozśmieszyło, to fakt, że pan Kamil ma ciekawe doświadczenie, natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie, to 15 lat studiował mechanikę na Politechnice Gdańskiej, co świadczy o tym, że pan Kamil jest zdeterminowany i nie lubi się poddawać. Pozdrawiam panie Kamilu, jeżeli udało się skończyć, to gratuluję. Przejdźmy jeszcze na Exa Kangi. Mamy ponad 40 000 followersów. Tweety czy tam Exy dochodzą do 3500, 500 osób, do 1400 osób. Jakieś zasięgi są, jakieś zaangażowanie jest, ale nie jest ono jakieś piorunujące, także pole do rozwijania marketingu pan Kamil ma. Jeżeli chodzi o YouTube'a, kanał ma już ponad 8000 subskrybentów, prawie 9.
kanał śledzę od około 2 lat i z tygodnia na tydzień widać, jak rozwija się firma. Co więcej, na filmach mamy bardzo dużo informacji z wewnątrz firmy, pewnie to jest jakieś tam 10%, ale mimo wszystko panowie pokazują swoje twarze, mówią o niektórych problemach w firmie. Na live'ach możemy zadawać pytania, do których odnoszą się właściciele, czyli pan Sławek i pan Łukasz. Jest to bardzo ciekawe, bardzo transparentne i dla mnie budujące zaufanie. Wróćmy jeszcze do sprawy z UOKiK-iem i KNF-em, gdzie to Kanga Exchange została pozwana, że wprowadza polskich konsumentów w błąd, nazywając się Polską Giełdą Kryptowalut. Jak wcześniej wspomniałem, mają oni swoją siedzibę w Belize i to nie spodobało się KNF-owi i UOKiK-owi. Pan Sławek ostatnio był pytany, co dalej z tą sprawą. Twierdzi, że cały czas prowadzone są rozmowy, natomiast niby ma się to zakończyć ugodą i Kanga być może uniknie kary. Zobaczymy, co ogłoszą w przyszłym roku. Mam nadzieję, że się to wszystko rozwiąże. Natomiast co chciałbym, żebyście zobaczyli? Pod postem od UOKiK mamy mnóstwo komentarzy, które mówią, że ludzie nie czują się oszukani przez Kanga Exchange. Na sam koniec oczywiście wróćmy jeszcze do eksperymentu, gdzie dodamy token KNG. Co jeszcze chciałbym dodać odnośnie eksperymentu? Aktualna wartość tokena FLOIX to jest $1400. Przypominam, że robimy symulację zakupu tokena za $1000 po zrobieniu jego researchu w tym eksperymencie i FLOIX był na szarym końcu, a w ciągu ostatniego tygodnia urósł kilkukrotnie, dzięki czemu nie przynosi on już strat. Straty natomiast przynosi Sidus i Senat. Dobrze, dodajmy jeszcze token KNG. Przypominam, że ja nie robię zakupów, ja robię symulację na potrzeby tego eksperymentu. Są to cele edukacyjne. Submit. Pojawił się token KNG. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Sprawdzając wykres kołowy, mamy informację, że najmniejszy udział aktualnie ma Senat, tak jak wcześniej wspomniałem. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli wynieśliście z niego jakąkolwiek wartość, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, czy znaliście giełdę Kanga Exchange, czy macie może w swoim portfelu token KNG, co o nim myślicie. Wrzućcie w komentarzach projekty, którym wy się przyglądacie, a ja być może wybiorę któryś z nich i zrobię jego research. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!